Dzisiaj nietypowy materiał wideo, bo podłubiemy sobie trochę przy motocyklu, a konkretnie zrobimy sobie prototyp zaślepki, bo ja chcę zdemontować tą nóżkę, nikogo nie będę woził jako pasażer, więc zdemontujemy sobie ten element, zaprojektujemy sobie zaślepkę, wydrukujemy na drukarce 3D przed tym, jak ją będę frezował. Zapraszam do oglądania. Na początku zabierzmy się za odkręcenie śrub. Ja wykorzystam, jak widzicie, tutaj DeWalta. Uwaga, one są dosyć mocno złapane. Jedna śruba, druga śruba i wykręcam. Za chwilę jak wykręcę, to wam pokażę, bo nie mam jak wykręcić i trzymać tego, trzymając jednocześnie telefon. Jak widzicie, mam już element, tą nóżkę wykręconą. Zostają nam tutaj takie dwa otwory, no i fajnie by było chyba je zaślepić, żeby tam się nic nie dostawało, żeby rdza się nie pojawiała, żeby było to zakręcone, a same śruby jakby tutaj były zainstalowane, to chyba ładnie to wyglądać nie będzie, więc idę projektować, zwymiarować sobie to wszystko i zrobimy model 3D. Następnie wydrukujemy to na drukarce 3D, bo ja mam w planach, jak już wam powiedziałem, następnie to wyfrezować u nas na frezarkach, więc jeśli to się uda, od razu zobaczymy, jak pójdzie. Kilka słów dla osób, które uwielbiają majsterkować tak jak ja. Przede wszystkim często pojawia się pytanie dotyczące tego, w jakim programie modeluję. Ja wykorzystuję Fusion 360, jest to oprogramowanie, w którym projektuję już kilka lat i dla mnie jest ono o tyle przyjemne i fajne, że mogę stworzyć model zarówno pod drukarkę 3D, jak i później ploter CNC, na którym będę sobie frezował. Pierwszy model, który właśnie widzicie jak powstaje, będzie pod druk 3D, tak więc mogłem zrobić różne zaokrąglenia, które widzicie na krawędziach. Otwory zwymiarowałem sobie identycznie tak jak były one przy podnóżku, który zdemontowałem. No i stwierdziłem, że fajnie by było, aby jakieś logo było również umieszczone w górnej części tej zaślepki. Tak więc pierwszy model stworzyłem, który wypuszczę na druk 3D i za sekundkę sobie zobaczycie, jak przebiega taki proces wydruku i jak to wyszło. Jak widzicie, element mamy wydrukowany. No niestety miałem tylko zielony filament, więc zielonym filamentem na razie to zrobiłem. Aczkolwiek będziemy mogli sobie to teraz przymierzyć, czy będzie nam pasowało na motocyklu. A dodatkowo powiem wam, że jak już się przyglądałem temu elementowi, no to tutaj te zaokrąglone rogi fajnie wyglądają, aczkolwiek chyba na frezarce nie mam takiego frezu, które umożliwi mi aluminium tak przefrezować, ale to sobie zobaczymy w dalszym etapie wideo. Teraz sprawdźmy, czy to będzie pasowało. No dobra, więc spójrzmy, zobaczcie, no myślę, że pasuje, rozstaw otworów mamy ok, tak by ta zaślepka wyglądała na motocyklu, oczywiście no nie zielona, na razie sobie taka ona niech zostanie, więc teoretycznie moglibyśmy przejść do przefrezowania sobie tego na frezarce CNC i za chwilę to zrobimy, ja poszukam tylko, czy mam taki kawałek aluminium, które bym mógł wykorzystać, żeby to zrobić. Jeżeli tak, to za chwilę to zobaczycie. Znalazłem sobie takie dwie płyty. Zobaczcie, tutaj mamy tworzywo sztuczne i akurat ma 10 mm grubości, więc mógłbym je wykorzystać. I mam też taką płytę w sumie poanodowaną aluminiową. Co prawda, kiedy będę wycinał w niej element, no to te krawędzie będą wtedy surowe, ale w sumie możemy to spróbować pomalować. A tak przy okazji to wam pokażę, tutaj mam taki mały ploter CNC, na którym będziemy to sobie robili. Tak więc jeszcze muszę znaleźć frezy. Zastanowię się, czy zrobimy to właśnie z tego aluminium, czy z tego tworzywa i za chwilę to zobaczycie. I ponownie kilka słów dla osób, które lubią majsterkować. Opowiem wam mniej więcej, jak wygląda w skrócie taki proces. Jak widzicie, do przygotowania kodu, czyli tak zwanego G-kodu dla frezarki CNC, również wykorzystuję oprogramowanie Fusion 360. Muszę zmodyfikować ten cały model z kilku względów. Przede wszystkim będę frezował frezem 3 mm i jak się okazało podczas przygotowywania tego projektu, no frez nie był w stanie wjechać na przykład w literki tak, żeby je ładnie wyfrezować. Tak więc musiałem sobie to wszystko powiększyć. Dodatkowo, ponieważ nie mam frezu zaokrąglającego, zdecydowałem się zlikwidować właśnie te zaokrąglone boki. No i dobra, przefrezuję sobie to na tej płycie aluminiowej. Ja już sobie ustawiłem punkt zerowy w moim programie, więc już wam pokażę. Sprawdźcie sobie, w którym polu roboczym będzie pracowała maszyna. Myślę, że powinno być ok, więc startujemy
Startujemy program. No dobra, jak widzicie, mamy element już wycięty, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko go tutaj gdzieś obrobić delikatnie. No i możemy spróbować go zaraz zainstalować na motocyklu. Spójrzcie, założyłem przed chwilką, tak to wygląda. Jakie są moje wnioski na sam koniec? Po pierwsze, no nie obrobiłem tego jednak, bo stwierdziłem, że nie do końca mi się podoba, jak to zostało wykonane. Z tego względu, że jak widzieliście tam podczas timelapsa, ja w pewnym momencie wkręciłem śruby, żeby ten detal nie został nam zerwany. No i za słabo to wkręciłem, doszło do drgań, ta krawędź nie jest idealnie równa. Druga rzecz jest taka, że no, jest to grube, powiem wam szczerze, i przeciętnie mi się to podoba. Wiadomo, że to jeszcze można by było oddać do anodowania, czy tam pomalować. Ja pomyślałem sobie, że w sumie mógłbym na drukarce 3D wydrukować sobie tutaj literki, no i do środka je umieścić, więc fajnie by to mogło kontrastować. Ale no, nie jestem przekonany, że ta grubość jest fajna i... No i właśnie, stwierdziłem, że jednak się nie poddam. Znalazłem płytkę o grubości 3 mm i stwierdziłem, że przerobię model, który do tej pory przygotowałem, na nieco inny. Ta płytka, którą teraz już wykonałem, którą widzieliście, miała grubość 10 mm i naprawdę nie wygląda to estetycznie. Dlatego stwierdziłem, że warto spróbować na płytce 3 mm, którą znalazłem w kolorze srebrnym i na niej wyfrezować tę zaślepkę. Za chwilkę zobaczycie, jaki jest efekt tego frezowania. Już teraz mogę wam powiedzieć, że w mojej opinii wygląda to dużo lepiej niż ta płytka 10 mm. Dodatkowo postanowiłem ją pomalować w dwóch kolorach, właśnie w jednym kolorze, a drugą zostawić surową, ale za chwilkę o tym wszystkim wam opowiem. Tak więc przenosimy się na małego timelapsa, gdzie zobaczycie proces frezowania właśnie we wcześniej wspomnianej płytce 3 mm. Zachowałem sobie ten sam frez, czyli frez o średnicy 3 mm. Jeżeli chodzi o sam proces frezowania, to wyfrezowanie takiej płytki zajmuje około 15 minut, ale można by było to przyspieszyć. Jest to powolny proces w tym przypadku, dlatego że dla mnie to jest takie frezowanie testowe tej płytki, bez jakiegoś tam dodatkowego chłodziwa, aczkolwiek to są mankamenty bardziej związane z aspektem frezowania. Jak możecie zwrócić uwagę, ta płytka aluminiowa, żeby mi ten wycięty element nie odpadał, jest przyklejona na taśmę dwustronną. Wadą takiego rozwiązania jest to, że ta taśma klejąca podczas pracy frezu i temperatury również bardzo mocno osadza się na krawędziach. O, teraz to możecie dobrze zobaczyć, na krawędziach naszej płytki, no i trzeba ją trochę obrobić, żeby wyglądała ona estetycznie. No i spójrzcie, mamy tutaj 4 płytki. Jedną jeszcze wyfrezowałem dodatkowo, no ale tego już wam nie pokazywałem na materiale wideo i tu są 4 nasze prototypy. Ja co prawda na motocyklu zainstalowałem z powrotem na razie stopkę, bo byłem gdzieś tam po drodze na myjni, jeździłem i tak dalej i nie instalowałem sobie jeszcze tych płytek, tym bardziej, że to nie jest gdzieś tam ostateczna wersja, którą mam w planach wykorzystać, ale chciałbym ją bardzo wam pokazać. Przede wszystkim na początku nasz pierwszy model, ten druk 3D, który no, znajdował się w tym miejscu, to widzieliście już w tym materiale wideo. No i powiem wam ogólnie, że naprawdę fajnie to wygląda, ona jest lekka tak naprawdę. Gdybym wydrukował ją czarną, a doszedł do mnie czarny filament, może to zrobię, więc jeśli jesteście ciekawi, to obserwujcie moje takie social media jak TikTok, bo tam będę wrzucał takie krótkie materiały wideo. No i zastanawiam się, czy tego rzeczywiście nie zostawić. Dodatkowo ktoś jeszcze chyba na TikToku wrzucił ciekawe hasło, ja tam wrzucałem tak samo taki krótki film, w którym zasugerowano, abym zrobił podobną zaślepkę, ale na której będzie można zainstalować sobie kamerę. No i to nie jest zły pomysł, tylko problem cały polegał na tym, przerwa mała była, bo przyniosłem, na tym, że kiedy sobie zainstalujemy w ten sposób ten uchwyt, zobaczcie, mam nadzieję, że to widać na kamerze, tutaj normalnie możecie, żebym teraz mógł wam pokazać dobrze, o, zainstalujecie sobie uchwyt, no to ta kamera będzie pod kątem. Dodatkowo, żeby to wyglądało jeszcze w miarę estetycznie, to też wam pokażę, zrobiłem sobie taki prototyp zaślepki, bym musiał ją poprawić, ta jest za duża akurat, właśnie nie wejdzie mi, ale taka zaślepka,
którą byście mogli sobie zaślepiać przy okazji wasz ten uchwyt, więc to jest ogólnie uważam bardzo fajny pomysł. Kwestia i problem jaki widzę to taki, że w tym momencie ta kamera kręci w dół, a fajnie, żeby ona kręciła gdzieś tam w linii prostej. Jak już się dowiedziałem, no są różne uchwyty, które umożliwiłyby zmianę kierunku. Padł również pomysł, żeby przeprojektować ten element w taki sposób, aby ona była ustawiona właśnie pod kątem w kierunku jazdy. No ale wtedy zmieniamy jej kształt i to już by nie wyglądało tak estetycznie, więc muszę pomyśleć, czy warto dalej brnąć w ten pomysł. Możecie dać znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, bo być może jest to rzeczywiście temat, nad którym warto chwilę dłużej posiedzieć. Ale wróćmy sobie teraz do tej reszty moich uchwytów, czyli ten pierwszy aluminiowy element, który też już widzieliście, który no nie podoba mi się wizualnie właśnie ze względu na jego grubość. Tutaj mamy surową płytkę aluminiową, tą 3 mm, no i ona rzeczywiście już wygląda fajnie. Ją przykręcałem, spójrzcie, wygląda fajnie. Uważam, że trzeba byłoby ją pomalować chyba na kolor czarny, chociaż albo na przykład nie wiem, doprowadzić ją do takiego stanu, żeby się tak błyszczała jak tutaj te stopki. Ja de facto się zastanawiam, czy ich też nie przemaluję na czarno, ale to zobaczymy. I wtedy taki czarny element mógłby być. No i właśnie pomalowałem sobie taką samą płytkę po prostu sprayem w kolorze czarnym i tak ona wygląda. Tak więc po demontażu tej stopki można by było sobie w tym miejscu to zainstalować, ewentualnie zrobić też tak, jak ktoś sobie lubi trochę więcej podłubać, no to na przykład pomalować ten środek, zrobić czarną płytkę i ten środek pomalować w innym kolorze. Ja jeszcze ostatecznie jakby nie zdecydowałem się, w którym kierunku pójdę, ale mam nadzieję, że ten materiał wideo będzie dla Was jakąś tam inspiracją. Być może ktoś z Was by taką płytkę chciał sobie przetestować, więc śmiało możecie się do mnie, czekajcie, bo próbuję ją złapać. Możecie się, żebyście zobaczyli wszystkie trzy, możecie się do mnie odezwać, bo mogę coś dla Was takiego zrobić, podesłać. Nie mówię, że gdzieś tam w hurtowych ilościach i na CITO, no aczkolwiek nie mówię nie. Jeśli Wam się to podoba, to dajcie znać. No i przede wszystkim dajcie mi znać, czy materiały wideo, w których pokazuję Wam jakieś tam moje małe majsterkowanie przy motocyklu, również Was interesują, czy nagrywać tego typu materiały, bo jeśli tak, no to jak widzieliście, no mam tu jakieś plotery CNC, drukarki 3D, więc zawsze możemy sobie coś spróbować wykonać. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Ja, jeżeli się zdecyduję w końcu na którąś zaślepkę, zdemontuję ten podnóżek, to na pewno, jak już wspomniałem, na przykład na TikToku, czy gdzieś tam w jakimś shortsie, Wam to pokażę. Do zobaczenia w kolejnym materiale wideo.